Cześć, Dawid Kołokiewicz z tej strony i zapraszam Was do filmu, w którym zrecenzuję książkę To nie jest kraj dla pracowników Rafała Wosia. A więc zaczynając recenzję, standardowo dzielę ją na 3 segmenty. W pierwszym opowiadam o tym, o czym jest ta książka, jaka jest jej fabuła, jaka jest jej treść. W następnym rzucam parę cytatów, które uznaję za interesujące, a na końcu daję swoją ocenę dla całości. Więc zaczynając od treści. Rafał w swojej książce opowiada o tym, jak pracownicy po roku 90 zostali de facto sprowadzeni do roli taniej siły roboczej, jak zostały rozbite związki zawodowe. Skupia się on zarówno na prekariacie, jak i na drobnych przedsiębiorcach, jak i na niższej bądź średniej klasie średniej. I tak, więc de facto mówi o większości Polaków. Pokazuje też, że ci ludzie nie są w stanie de facto bronić się przed pracodawcami czy korporacjami, ponieważ zarówno państwo jest dość słabe, jak i związki zawodowe de facto nie istnieją, bo zostały nam zobrzydzone. I to tyle, jeśli chodzi o powiedzmy krótkie streszczenie fabuły. I to tyle, jeśli chodzi o krótkie streszczenie treści książki. I teraz przejdę do segmentu z cytatami. Pierwszy, a propos tego właśnie, jak pracownicy muszą radzić sobie we współczesności w oparciu o to, co de facto media propagują. I teraz niestety presję na nowego polskiego proletariusza zwiększała jeszcze aktywizująca polityka społeczna naszego państwa. To również była konsekwencja przyjętej przez media oraz polityków perspektywy, w której pracownik, zwłaszcza słabo wykwalifikowany, to właściwie pasożyt, którego jedynym pragnieniem jest uczepienie się socjalu, a potem wygodne życie na koszt uczciwego podatnika. Z prawdą ten obraz jednak nie miał nic wspólnego. Polskie zasiłki dla bezrobotnych przez cały okres po roku 1989 należały do najniższych w rozwiniętym świecie. Ktoś chętny by przeżyć za 600-800 zł miesięcznie, bo taka jest mniej więcej ich wysokość. W minionej dekadzie taki zasiłek stanowił około 20% średniej polskiej pensji. Mniej dostawało się tylko na bezrobociu w Wielkiej Brytanii 13%, tymczasem unijna średnia jest bliższa 50%. Na dodatek w Polsce zasiłki dostaje się raczej krótko, bo średnio pół roku. To dlatego prawo do zasiłku ma zaledwie kilkanaście procent polskich bezrobotnych. Tymczasem europejscy rekordziści to np. Duńczycy, gdzie na bezrobociu można być nawet 2 lata. Tamte zasiłki są swego rodzaju ceną za dość elastyczny jak na zachód rynek pracy i sednem tak często opisywanego modelu flex security. I to jest jeden cytat. Należy oczywiście pamiętać, że Woś pisał tą książkę w 2016. Jeżeli się nie mylę, właściwie mogę nawet to teraz sprawdzić. Tak jest, 2017 nawet. A drugi cytat jest de facto cytatem w książce, w którym Woś cytuje Twardocha. Dobrze wypunktował to pisarz Szczepan Twardoch. Straszne skutki rozdawnictwa państwowych pieniędzy. Hołota nie chce pracować za 3 zł za godzinę. Woli narobić bachorów, a za krwawicę ludzi przedsiębiorczych, marnowaną w 500+, kupować alkohol i samochody albo większe telewizory. Dystrybutorzy klasowej pogardy dziwią się potem, że podklasa
zakłada koszulki z żołnierzami wyklętymi i innymi postaciami z patriotycznych komiksów i głosuje na partię Bystrzaków, która może w zasadzie zrobić wszystko. Wyciąć Białowież do gołej ziemi, zalać betonem, wypowiedzieć wojnę Rosji, zrywając jednocześnie dyplomatyczne stosunki z USA i Niemcami, wsadzić do więzienia wszystkich reżyserów filmowych, bo im źle z oczu patrzy, we wszystkich galeriach zrobić wystawy o katastrofie smoleńskiej, zamknąć teatry i wystąpić z Unii Europejskiej. Droga klaso średnia, drogie górne 10%. Może więc lepiej zapłacić 20 zł za kieliszek prosecco z truskawką w knajpie, w której kelnerka ma umowę o pracę i przyzwoitą stawkę godzinową, klasowej pogardy dla biegoty się wyrzec, zachować dla siebie albo dzielić się z nią tylko w gronie zaufanych przyjaciół, nie na łamach gazet, w zamian zaś uniknąć powieszenia. Tutaj jest fajna paralela do pani Tokarczuk, która ostatnio też bardzo klasistowsko i wyszedł z niej też mocny elityzm. Więc myślę, że warto, żeby się nad tym rozmaici intelektualiści zastanowili. No i jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, to oceniam ją na solidne 9/10. Jeśli ktoś jest w miarę otwarty i chciałby poszerzać swoje horyzonty o różne perspektywy, to zdecydowanie polecam. Myślę, że jest to świeże, fajne spojrzenie. No i to zasadniczo tyle. Kolejny film za mną. Myślę, że jeszcze nie jeden przede mną. Do następnego.